Hej, googlowski szpiegu, jakie są najpopularniejsze polskie potrawy? Witajcie moi drodzy w kolejnej już kulinarnej przygodzie, w której to jeździmy sprawdzać polskie miejsca serwujące polskie jedzenie w Anglii. Tak, wiem, powiedziałem w Anglii, mimo że raz byliśmy już na Walii. A więc co do wstępu, to na 20 miejsc, jakie już byłem, 21 albo 19, na sporo miejsc, jak już byłem, jednego bardzo popularnego dania jeszcze nie jadłem. I od razu mówię, nie chodzi tutaj o żadne gołąbki, bo przez gołąbki, przez dzieciństwo mam traumę na temat gołąbków i takowych nigdy nie zjem i żadna liczba subskrybentów tego nie zmieni. Także mówimy nie gołąbkom. A o jakie danie chodzi, oczywiście dowiecie się o tym, jak będziemy już w lokalu. A do jakiego lokalu wybieramy się? No dziś wybieramy się do miejscowości Wakefield. A lokal nazywa się Boar Home Dining. I Boar Home Dining, według ich Facebooka, według tego, co tam zobaczyłem, serwują to tajemnicze danie. Tylko że według ich wykonania jest tam pewien twist, który mam nadzieję Wam się spodoba. Oby ten twist był nadal aktualny. Wakefield, kolejne miasto dla mnie nowe, zakładam dla wielu z Was również. I co, nasz ekspert w postaci Ani już się zapewne niecierpliwi, aby ciekawostkami jakimiś się z nami podzielić. A więc kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, co ciekawego przygotowałaś dla nas na temat miasta Wakefield? Wakefield to miasto w hrabstwie West Yorkshire w Anglii, znane z bogatej historii, przemysłowego dziedzictwa i kultury. W średniowieczu było ważnym ośrodkiem handlu wełną, a później stało się jednym z kluczowych miast epoki rewolucji przemysłowej, głównie dzięki górnictwu węgla i produkcji tekstyliów. Jednym z najciekawszych miejsc w Wakefield jest The Hepworth Wakefield, nagradzana galeria sztuki współczesnej, nazwana na cześć rzeźbiarki Barbary Hepworth, która urodziła się w tym mieście. Warto także odwiedzić katedrę w Wakefield, której wieża jest jedną z najwyższych w Yorkshire. Miasto ma również bogate tradycje teatralne i muzyczne, a pobliski Nostell Priory, XVIII-wieczna rezydencja otoczona pięknymi ogrodami, przyciąga miłośników historii i architektury. Dodatkowo Wakefield słynie z tętniących życiem targów oraz festiwali, które odzwierciedlają jego silne poczucie wspólnoty i dumy lokalnej. Panie i panowie, witamy w Wakefield. Chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy już pod Boar Home Dining, ale niestety, patrząc na Google Earth, tam było tylko dla rezydentów wokół. Nie wiem, może lokalni wiedzą, gdzie tam zaparkować. Ja jestem tutaj na tym parkingu. No i co? Boar Home Dining, PL-owska armia nadchodzi. Hej, jesteśmy już na miejscu, złożyliśmy zamówienie i dla nowych to jest taka informacja, że na koniec podsumowujemy wszystko, podsumowujemy vibe, porcje, podsumowujemy kicing, ile to wszystko mi kosztowało. No i zazwyczaj to się odbywa u mnie w studio, chociaż parę ostatnich epizodów robiliśmy w plenerze,
I mam dla Was niespodziankę, jeżeli chodzi o podsumowanie Wakefield. Jeżeli chodzi o trasę do tej miejscowości i do wielu innych w rejonie Yorkshire, to widzieliście zapewne naszą lokalizację nowego studia, także zaczekajcie do końca i mam nadzieję, że nowe PL-owskie studio Wam się spodoba. Zanim zamówienie przybędzie, zanim zupa przybędzie, bo jako pierwsze mamy zupę, to jest za mną pewien troublemaker, a tym czymś jest wódeczka. Wódeczka wiśniowa, bez popitki. Już dzięki tym programom nauczyłem się pić chyba wódkę bez popitki. Także Wasze zdrówko, drodzy widzowie, za Wakefield. Dobra, jak zauważyliście, wjechała zupa, ale może nie zauważyliście detali w niej. Jest to grzybowa. I grzybowa, jak się Pani spytałem, to są pieczary i miks grzybów leśnych. Także trzeba spróbować pierwsze danie. Ja to tak naprawdę czekam na danie główne, bo to jest główna gwiazda epizodu, ale pierwsze danie wjeżdża grzybowa, uwielbiam grzyby. Jest, widzę, że po parze też widzicie, mega gorąca. Jest mega gorąca. Ale pomijając, że jest gorąca, no bo chyba lepiej, żeby była gorąca, co podmuchacie się schłodzi niż za zimna. Dobra, jemy. Patrzcie, co się w kotle dzieje. Jest ogrom grzybów. Są różne warzywa, jak widzicie. A te tarte to chyba to są takie leśne grzybki. Nawet kamery za blisko nie mogę przyłożyć, bo para ścina obraz. Jedyne, czego mi troszkę tu brakuje, to byłby taki nie tyle nice touch, co po prostu jakiś taki standard. Z 2 kromki chleba. 2 kromki polskiego chleba, jakby były tak na małym talerzyku, to byłoby idealnie. Ale jeżeli chodzi o samą porcję, to ona jest naprawdę spora. Zobaczcie. To są moja ręka. Nie wiem, porównanie badziewne, ale naprawdę ta miska jest spora. I jestem pewien, że ktoś może się samą zupą najeść. Ej, wiecie, jak jestem uczulony na takie nice touche i tutaj już jeden znalazłem. Patrzcie na to. W ogóle miseczka z zupą podana na takiej fajnej deseczce. Dobra, zupa zjedzona. Jak widzicie albo słyszycie, tutaj nuta łupie dosyć głośno. Mam nadzieję, że moje edycje sprawią cuda. Słuchajcie, jest browarek taki, uwielbiam takie piwa, nie żadne tyskie, żywce, ale ja ze szklanek nie korzystam. Szklankę podają, tak czy tak. Bierzemy piwko, bo danie, które bierzemy, piwo przy nim to jest mus. A jakie danie? To zobaczycie za sekundę. Dobra, jak już zobaczyliście, wjechała golonka. Danie, którego nigdy jeszcze nie jadłem w historii kanału. I zanim rozwalę to chcę, żebyście zobaczyli coś z bliska, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście musztarda, chrzan, kapustka, golonka. Tak wygląda. A pod spodem jest pire ziemniaczane. Miałem do wyboru pire ziemniaczane albo młode ziemniaczki.
wybrałem sobie pire. Także próbujemy. Na nieszczęście deseru dzisiaj nie ma, także tylko kawę wypiję i tą kawę wypiję sobie na zewnątrz na spokojnie i znikamy na podsumowanie, bo robi się tutaj coraz bardziej gwarno. Nie wiem od czego zacząć, może od ściągnięcia tej choinki i od ściągnięcia tej skóry, która zawsze jeszcze przed w ogóle zapoznaniem się z golonkami mnie odpychała. Dobra, mięsko już zobaczyliście, albo same mięsko na razie nie zamaczamy nigdzie. Idealne do tego ziemniaki. Powiem wam coś o tych ziemniakach, bo to jest pióre. A ja jem zawsze takie mashed potatoes, czyli one są po prostu rozniesione, a pióre też nie jadłem 100 lat. Ale, tak jak mówiłem, golonka tylko i wyłącznie smakuje najlepiej z bro. Zwłaszcza tylko drodzy widzowie. Teraz trzeba zjeść mięsa z szarem. Pyszne. I zaraz zobaczycie, kapustę spróbuję i zobaczycie, że ten chrzan, ogólnie tutaj jeszcze coś jest taka posypka. I mi się zdaje, że to jest może jakieś chili czy coś. Dobra, kapusta bierze. Przepyszne. Patrzcie, o ten puder mi chodzi. Jest. I tutaj jest. Oczywiście prezentacja tego to było to, co przykuło moją uwagę i to jest to, dlaczego chciałem tutaj ponad godzinę jechać. To ta golonka na ogniu, to jest coś. Jedyny minus jest tego, że po prostu ten ogień się słabo utrzymuje, żeby narobić fotek instagramowych, ale i tak prezentacja i smak klasa. Tak jak przypuszczałem, jeżeli się spytacie o mały talerzyk, nie ma problemu i sobie odłożycie, bo tak ja się nauczyłem jeść golonki, że po prostu odkładam sobie to niepotrzebne i tak to wygląda teraz. Macie naprawdę masę ziemniaków, pobrane mięsko, które już połowę zjadłem, kapusta, chrzan, musztarda. Hej, raz, dwa, trzy, próba generalna mikrofonu, bo jest trochę wiecznie, a tam, gdzie idziemy na nasze podsumowanie, będzie, zakładam, wiecznie. Także przyda nam się. Słuchajcie, mamy kawę. Minusem jest to, że ta miejscówka niestety nie serwuje deserów, chyba że jako deser mam tą rureczkę z nadzieniem. No i co, pijemy kawę i jedziemy na podsumowanie. A zanim się tam wybierzemy, próba kawy, czarna, bez cukru, bez mleka, innej PL nie pija. Słuchajcie, zanim tam się wybierzemy, to powiem wam krótką historyjkę na temat golonki. A więc mnie zawsze golonki odpychały, ta skóra, ten tłuszcz zawsze mnie odpychały i pewnego dnia pewna osoba, nie pamiętam dokładnie kto, poinformował mnie o tym, że jest golonka niedaleko nas, w takim zajeździe prowadzona przez dwie starsze osoby, parę i żeby tam pojechać, spróbować. No i co? No i pojechałem, spróbowałem pierwszy raz golonkę i to była jedna, znaczy najlepsza golonka jaką jadłem, to była pierwsza, ale fajnie, bo dała mi taką jakby takie wytyczne, no i od jakiegoś czasu, od czasu do czasu ją jadam. Oczywiście zawsze musi być bro, a jeżeli widziałem tutaj na Facebooku, że serwują w taki sposób, to musiałem po prostu tu przybyć. Także słuchajcie, ja kawę piję i wybieramy się do mnie na podsumowanie.
Opuszczamy Bornholm Dining, wieje, jest wiecznie. Opuszczamy Wakefield i w mgnieniu oka przenosimy się do naszej lokalizacji. W mgnieniu oka się przedostaliśmy. Nie mam pojęcia, jak jest dźwięk. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie zbyt tragiczny i mam nadzieję, że w miarę to poobrabiam. Słuchajcie, jesteśmy na moście, który widzieliśmy masę razy. No i co? Jestem taki, po prostu mam w sobie coś takiego, że jeżeli coś widzę ciekawego, chcę tam się dostać i jesteśmy tutaj. Także nie przedłużając odcinka, bo mnie tutaj masakrycznie wywieje, podsumowujemy. A więc byliśmy dzisiaj w Wakefield, byliśmy dzisiaj w Bornholm Dining. Super klimatyczna miejscówka, naprawdę ślicznie się to wszystko prezentowało. Bez żadnego przedłużania, bo te studio nie będzie przedłużane wiadomo z jakich powodów. Jest tutaj tragicznie wiecznie, chyba się powtarzam. Jechaliśmy tam w jednym celu i w jednym celu włącznie. Była to golonka, ale zanim cenę omówimy golonki, to po prostu zaczniemy może od startera. Na starter wjechała zupa grzybowa i to był miks grzybów, czyli były pieczarki, grzyby leśne i ta zupa, którą tutaj widzicie, kosztowała 6,50. Zapomniałem o jednym z ważniejszych podpunktów zawsze dla PL-owskich wypraw, a więc shot wódeczki kosztował 3 funty. A więc co, wjechała gwiazda epizodu, czyli golonka, ślicznie podana, świetnie, fajny, to jest taki nice touch na płomieniach i goloneczka, którą widzieliście, kosztowała 16 funtów. Nie ma golonki bez piwa i tym razem było również tak samo. Piwko kosztowało 5 funtów. Niestety deserów nie podawali w Bornholm Dining. To było niefortunne, bo miałem ochotę na coś słodkiego, ale co, wjechała kawa czarna kawa bez mleka, bez cukru, innej PL nie pija i kosztowała ta kawa 3,50. Za całość zapłaciliśmy w Bornholm Dining 34 funty. Skoro ceny już wiecie, mam nadzieję, że je słyszeliście przez ten wiatr. Muszę być taki wygięty tutaj do mikrofonu, bo jest masakrycznie wiecznie tutaj. 34 funty. Przejdźmy na razie do lokalu jako lokalu. Ślicznie prezentujący się lokal, mega cozy, fajnie to wygląda. Cała to otoczenie tego lokalu, widać chyba, że dużo jest takich lokalnych ludzi, dużo rodaków, słyszałem rodaków głosy, nawet jak przejeżdżałem, nawet przechodziłem tam koło tego. Ślicznie to podane. Od razu info organizacyjne. Rozmawiałem z panią szefową, którą serdecznie pozdrawiam. Organizują tam malutkie przyjęcia typu urodziny, może chrzciny jakieś czy coś. Komfortowo 16 osób stany, czyli jeżeli chcecie sobie potańczyć, to jest 16 osób, 20 osób, siedzicie i jecie tylko kotlety. Także jeżeli co, pamiętacie, link do miejscówki facebookowy będzie przypięty w komentarzu i będzie przypięty, to znaczy będzie w opisie. Skontaktujcie się z nimi, jeżeli chcecie, to się skontaktujcie też z nimi, jeżeli chcecie się wybrać na tak pyszną goloneczkę, zadzwońcie, zarezerwujcie sobie stolik, bo to jest naprawdę mały lokal i tam naprawdę szybko się może to zapełnić ludźmi, nie? W moim przypadku miałem tego farta, że na wejściu tam było pusto, mogłem przejściówki takie dla was nakręcić, a zaraz później już się ludzie zjawiali. Także co, słuchajcie, ostatnie przebitki tego mostu, ostatnie przebitki widoku, jaki ja widzę, jaki wy widzicie teraz. Ja zawijam, bo mnie zaraz wywieje okrutnie. Werdykt dla... Aha! Plusik fajny, to jest dla mnie zawsze plusik, jeżeli chodzi o anglojęzyczną nazwę. Także Bornholm Dining, werdykt PL-owski, fanfary, miejscówka smaczy.
Naprawdę dobre jedzonko, ta zupa była solidna, chleba nie dostałem, ale pani powiedziała, że chleb po prostu podają do innych zup, ale jestem przekonany, jeżeli się spytacie o kromkę chleba, to bez problemu wam dadzą, nawet jeżeli jakieś 50 pensów dacie za ten, nie ma problemu. 16 funtów, jeżeli chodzi o cenę głównego dania golonki, uważam, że jest naprawdę odpowiednia, ta golonka była spora, ta golonka była dobra, ta golonka była ślicznie podana. Także dziękuję bardzo za to, że wytrwaliście, to znaczy wy na pewno w ciepłym pomieszczeniu oglądacie ten odcinek, mnie tutaj wywieje. Widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19. Życzę wam spokojnego tygodnia i życzę wam mniej overtime'ów, a więcej czasu z dziećmi, ze swoją ukochaną albo ze swoim ukochanym. Także trzymajcie się i widzimy się w następną niedzielę. Hej!